Przez 3 lata istnienia karoserii przetestowaliśmy dla Was około 180 nowych samochodów i tylko jeden, słownie jeden, nie zmieścił się w tym garażu. I teraz stoi w nim jego następca. Jak widzicie, brama jest zamknięta. Już wiecie, co to za auto? Ford Ranger Raptor. Największe auto, jakiekolwiek gościło na karoserii. Się gęba cieszy, jak człowiek wsiada do tego auta. Silny. Już Ci zazdroszczę, że będziesz mógł nim pojeździć 2-3 dni, wiesz? Dlaczego zmieścił się w garażu? Ponieważ jest szerszy i to aż o 20 cm od poprzednika. Jest od niego wyższy, ma też większy rozstaw osi, a nawet rozstaw kół, bo to aż 1,70 m w tym wypadku. Natomiast jest krótszy o 4 cm i naprawdę te 4 cm, jak widzicie, zrobiły robotę. Ford Ranger Raptor. Przede wszystkim wreszcie wygląda jak amerykański Raptor. Nawiązuje do niego stylistycznie, bo poprzednik był bardziej podobny po prostu do Rangera. Co ciekawe, Ford Ranger Raptor teraz będzie też sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jego poprzednik, ten, którego testowaliśmy, był dedykowany na rynek europejski. Niestety tego amerykańskiego Raptora, prawdziwego, który nazywa się Ford Raptor, a nie Ford Ranger Raptor, w Europie nadal nie będzie, pozostaje tylko na rynku amerykańskim. Więc my im dajemy fajnego Raptora, a oni nie chcą nam dać swojego. To, co najbardziej poza stylistyką zmieniło się względem poprzednika, to jest to, co jest pod maską, ponieważ tam, jak pamiętacie, mieliśmy diesla, który w ogóle do charakteru auta nie pasował tym swoim klekotem. Teraz już jest tutaj nie diesel, tylko poczciwa V6, jak widać, prawda, piękna. Tak powinien wyglądać prawdziwy samochód terenowy. I ta V6, moi drodzy, ma biturbo oraz rozwija 292 konie mechaniczne i 491 Nm. W Europie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ten silnik jest o 100 koni mocniejszy i o prawie 100 Nm więcej ma. A to wszystko ze względu na to, że wprowadzając go na rynek europejski trzeba było ograniczyć jego moc i moment, żeby spełniał wszystkie te normy spalin CO2, Euro 18D i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście oczywiście to wszystko pozostaje kwestią sterownika, więc więcej chyba nie muszę dodawać, prawda? A! Żygnęło błotem. Samochód, jak widzieliście, pod maską nie jest zbyt czysty. W środku też nie jest zbyt czysty. Błoto ma nawet na fotela. Służył nam doskonale również przy realizacji innego programu motoryzacyjnego, który mam okazję prowadzić, czyli Automaniaka w TVN Turbo. Prosto stamtąd tu przyjechał. Co intrygujące, słuchajcie, to nie ma jeszcze w ogóle nowego Rangera na rynku, a już jest Ranger Raptor. Co więcej, samochód konstrukcyjnie jest bardzo podobny do Volkswagena Amarocka. Oba będą budowane na jednej platformie, ale w tej wersji Raptor jest tutaj bardzo dużo zmian w stosunku do zwykłego Rangera. Słupek C jest wzmocniony. Pojawiły się dodatkowe wzmocnienia konstrukcji, między innymi w oku amortyzatorów stali, żeby ona wytrzymała większe naprężenia. Tutaj pod spodem mamy stalową płytę, która ma 2,5 mm prawie grubości i tego nie idzie w stanie w żaden sposób uszkodzić. Ta płyta ma dwukrotnie większą powierzchnię niż w zwykłym Rangerze. Wahacze przekonstruowano, wzmocniono i mają większy skok, a to po to, żeby auto przygotować pod zawieszenie, które jest zawieszeniem wyczynowym Foxa. Jeżeli interesujecie się rajdami choćby terenowymi albo cross country, na przykład Baja czy tam Baja, nie wiem jak to się dokładnie mówi, wy pewnie wiecie lepiej, napiszecie w komentarzach, to dobrze wiecie, czym jest Fox. To auto potrafi nawet skakać, a nie tylko jeździć po dziurach. Z tyłu, tak jak w poprzedniku, nie ma wahaczy piórowych, tylko jest klasyczny amortyzator. To ma oczywiście swoje zalety, bo auto lepiej się prowadzi, szczególnie z pustą paką, ale ma też taką wadę, że jego ładowność jest mniejsza niż zwykłego Rangera. O ile do zwykłego Rangera, tego poprzedniego, można było tonę tutaj położyć i jeszcze ciągnąć za nim przyczepkę o masie 3,5 tony, to tutaj ta ładowność to już jest niecałe 700 kg i jednocześnie przyczepa musi być lżejsza o tonę, czyli nie może ważyć więcej niż 2,5. To wszystko, jak tutaj widzicie, ten Fox, te terenowe opony, te progi, które... chciałem się relinga złapać, ale relingów akurat
nie ma w wyposażeniu standardowym. Te progi, które możecie po nich skakać i mają 200 czy tam 250 km udźwigu, to wszystko jest w standardzie. Nie jest to tani standard, bo samochód kosztuje ponad 370 000 złotych. Z opcji jest w zasadzie tylko lakier za 3000 z kawałkiem złotych, jakieś naklejki też za 3000 złotych z kawałkiem, a za 8000 złotych możecie sobie dokupić taką roletkę przestrzeni bagażowej, elektrycznie sterowaną. O, proszę bardzo. Tu macie gniazda w bagażniku, czyli gniazdko, takie zapalniczki, ale jest też takie gniazdo, szkoda, że brytyjskie, czy tam amerykańskie. Nie, to jest brytyjskie, tak, brytyjskie, a nie takie europejskie, kontynentalne. To się otwiera, tu oczywiście też można sobie usiąść i to też powinno utrzymać przynajmniej 150 kg. Natomiast ta roletka, musicie zdawać sobie z jednego sprawę, ona bardzo ograniczy Wam możliwość przewiezienia wysokich przedmiotów, na przykład palety, na której będziecie mieli pustaki, ponieważ tutaj tyle przestrzeni zabiera, więc ta paleta tutaj może mieć problem się zmieścić. Co to? Oczywiście nie musicie otwierać, możecie sobie, jak zgrabnie, jak kuska wskoczyć w ten sposób. Lubię tego Raptora, naprawdę strasznie lubię ten samochód. Wszystko mi się tutaj zgadza. Nawet to, że jest bez sensu do codziennego użytkowania, a i tak kocha się nim jeździć. Duży znaczek Forda, żeby jak ktoś za Wami jedzie, to dobrze wiedział i dobrze zapamiętał tę nazwę, ponieważ każdy się za nim ogląda. Jest miejsce na hak, jest podwójny układ wydechowy i zaraz zobaczycie, jak ta V6 brzmi. Najpierw tryb cichy, taki, żebyście rano nie obudzili sąsiadów. Teraz tryb normalny. Teraz tryb sportowy. I teraz tryb Bacha. Tylko nie tego Bacha od kompozytorów, tylko tego Bacha, który się pisze Baja. Fajnie, nie? No już naprawdę te nawiązania do tych amerykańskich pick-upów tutaj są bardzo widoczne i w stylistyce, i w tym napędzie, i w tym wydechu, ponieważ on ma elektronicznie sterowane klapki. I naprawdę fajnie brzmi, jak na auto, które musi mieć GPF-a, jak na auto, które ma wszystkie katalizatory i musiało zostać dostosowane do warunków rynku europejskiego. A zanim wsiądziemy do środka, to jedną bezsensowną rzecz związaną z tą roletą Wam pokażę. Przycisk jest jeden i jak go naciśniecie raz, to roleta automatycznie nie jedzie, więc musicie otworzyć to, trzymać tutaj palucha i dopiero jak ona się zamknie, to możecie zamknąć klapę. Na szczęście to wszystko jest dobrze uszczelnione, nawet jak samochód myłem Kärcherem, to do środka nie dostało się nic ani z wody. Dobra, tylna kanapa. Standardowo najpierw tutaj z przodu się usadowię, wyreguluję sobie fotel tak, żeby było mi wygodnie, jest maksymalnie opuszczony, jest dosunięty tutaj tak, żebym jeszcze miał miejsce na kolana, na stopy, żebym siedział swobodnie i tak mógłbym przejechać dłuższy odcinek. I teraz jest z tyłu tak. Nogi mogę wsunąć? Mogę wsunąć. Miejsce na kolana mam. Miejsce nad głową jest. Problemem, jak w przypadku innych pick-upów, jest to, że dosyć spionizowane jest to oparcie, niczego z tym nie można zrobić, więc siedzę trochę jak na ławce w parku. Bardzo wyprostowany, albo jak uczeń w 6. klasie. Jeszcze rączki powinienem mieć za sobą. No i tyle. Oczywiście rękawa na narty tu nie znajdziecie, bo one powinny wejść na pakę. Macie podłokietnik z 2 cup holderami, gniazdo USB, jedno klasyczne, drugie USB-C. Jest też 230 V przetwornica, tak jak tam na pace. Ona ma tutaj 400 W maksymalnie może obsłużyć. No a jak autko było traktowane, no to dobrze widać. No jeżeli chodzi o wykonanie tutaj z tyłu, no to jest sporo tego plastiku, jak słyszycie i widzicie. To jest miękkie i to jest miękkie i pasażerom tylnej kanapy powinno to wystarczyć. Niemożliwością jest wręcz wejście nawet dla takiego wysokiego faceta jak ja do środka bez użycia tego progu. Wielokrotnie próbowałem to robić i kończy się to zawsze tak samo, czyli brudnymi spodniami. Nawet moje długie nogi nie są w stanie zrobić takiego kroku, żeby wejść tu do środka tego żeliwnego, bo to chyba jest wręcz żeliwo, takie sprawia wrażenie, a przynajmniej stal, tylko taka chropowata celowo, żeby Wam się noga nie pośliznęła. Nie jesteście w stanie wejść tak, żeby nie ubrudzić sobie spodni, więc zdecydowanie lepiej jest to robić w ten sposób, po amerykańsku. Tutaj wykonanie z przodu już jest znacznie lepsze. To jest miękkie,
Tutaj jest fajna taka wstaweczka ze strukturą też taką chropowatą. To jest miękkie, to jest miękkie. Dopiero plastik zaczyna się poniżej tej linii łokcia. Jest takie, jak na pick-upa to powiedziałbym, że spoko. O, nie jest to wielkie iWay i nie jest to klasa premium, ale wygląda to wszystko przyzwoicie. Deska rozdzielcza i konsola środkowa zmieniły się nam diametralnie na tle tego, co było w poprzedniku. Ekran, tutaj multimedia, to jest dokładnie to, co już znamy z Mustanga Mach-E. Testowaliśmy go w paru wersjach. Tu możecie sobie jeden z materiałów obejrzeć. Mamy już cyfrowe zegary, które są konfigurowalne i to akurat jak są konfigurowalne mnie się bardzo podoba, ponieważ mamy tutaj naprawdę, zobaczcie, ile rzeczy możemy sobie wyświetlać. To jest raz. Dwa, możemy to wszystko sobie zaprogramować. Mamy tutaj My View i sobie wrzucamy dokładnie do tego My View wszystkie te rzeczy, których najczęściej używamy. Nie musimy się przez menu przemieszczać do podmenu, żeby znaleźć potrzebną funkcję, tylko sobie tak programujemy, żebyśmy to mieli od razu w jednym prostym menu. Tu jest miękko i przyjemnie, tu jest trochę plastiku, gdzieś tam jakieś niedoskonałości o wykonania widać, ale one nie rzucają się w tego typu samochodzie w oczy. Fajne jest to, że są naprawdę przyjemne i trochę inne te wszystkie materiały i jest tak dosyć wesoło nawet. Patrzycie na to wnętrze i wiecie, że siedzicie w pick-upie, ale to wszystko jest schludne, fajne, ładne i przyjemne. Tutaj mamy tryby jazdy. Najpierw ustalamy, czy jedziemy w 2H, czyli tylko z napędem na tył, czy 4 automat, czyli on dołącza nam automatycznie przód, czy 4H, czyli mamy cały czas zapięty ten napęd na 4 koła i jest jeszcze low gear, czyli reduktor. Wyłączalną kontrolę trakcji, ale oprócz tego to pokrętełko jeszcze ma drive modes i jak zaczynacie je sobie zmieniać, no to zobaczcie, mamy tryb normalny, tryb sportowy, śliską nawierzchnię, muły i kolejny, piasek, baja, czyli bacha, skały, łącznie 7 trybów różnej jazdy po różnych nawierzchniach, w tym ten bacha, tudzież baja, który dostosowuje napęd do rajdów terenowych. Jak nie korzystacie z tych trybów, tylko jedziecie sobie w normalu, to możecie sobie dostosowywać poszczególne układy samochodu, podzespoły do innego działania. Na przykład tutaj macie działanie wspomagania kierownicy, albo komfortowe, albo sportowe, albo normalne. To chodzi głównie o opór na tej kierownicy. Możecie jechać z zawieszeniem, czyli z amortyzatorami normalnymi, sportowymi, albo przystosowanymi do off-roadu, ponieważ one, te Foxy, są aktywne. No i jeszcze do tego macie znaczek RR. Jak ten znaczek RR sobie klikniecie, to tutaj pojawia Wam się Wasz program, który sobie w Raptorze zaprogramowaliście i jeszcze jest ikonka wydechu, ona pokazuje wszystkie te 4 dźwięki, o których mówiliśmy i których słuchaliśmy, czyli cichy, normalny, sportowy i bacha-baja. No, to chyba czas pojechać. Również w teren. A, jeden bajer chciałem Wam jeszcze pokazać. Zobaczcie, skrzynię biegów, jak przekładam lewarek, to on normalnie ma skoki, jak w takich normalnych automatach. Zobaczcie, co się stanie, jak otworzę drzwi. Wraca na P samodzielnie. Fajne. Do jazdy w terenie jest tutaj jeszcze taki specjalny przycisk. O, ładnie Wam wyświetla, co jest przed Wami. Jak skręcicie koła, to miejsce, w które będziecie jechali, bo na przykład będzie tutaj wielki kamień, którego nie będziecie widzieli przed samochodem, to żeby go ominąć, to tutaj będzie Wam pokazywało liniami, którą stroną możecie go ominąć. No i tu jeszcze oczywiście można sobie zablokować przedni dyferencjał, można sobie zablokować tylny mechanizm różnicowy. Jeżeli chodzi o głębokość brodzenia, to jest to, uwaga, 85 cm. Prześwit auta to 24 cm, ale w takim najniższym punkcie gdzieś, bo regularny pod całym autem to około 30 cm. Całe auto waży 2,5 tony, więc naprawdę jest to kolos, ale na szczęście nie na glinianych nogach, tylko na porządnym zawieszeniu Foxa. Pre-collision niedostępne, czujnik zablokowany. Pewnie gdzieś jest znowu jakieś błoto, tudzież piasek. Czy jesteśmy w trybie normal? Jesteśmy w trybie normal, a napęd mamy włączony 4x4 automatyczny i zobaczymy w takim razie, jak to jeździ przede wszystkim jako normalny samochód. Bo jak kupicie takiego Raptora i zapłacicie za niego 370 koła, no to wiadoma jest jedna rzecz, że będziecie chcieli go użytkować jako samochód do jazdy na co dzień. Przecież nie kupicie go po to, żeby wozić siano koniom, ewentualnie kamienie na budowę, tylko kupicie go po to, żeby sobie nim pojeździć po mieście czy gdziekolwiek.
i poszpanować i się pokazać, że macie Raptora, zajebisty samochód, prawdziwy amerykański pick-up z silnikiem porządnym, ładnie wyglądający, wysoki, szeroki, długi, duży. A wszyscy wiemy, że nie musi być duży, ważne, żeby był gruby i długi. I taki jest właśnie Raptor. Gruby, długi, twardy. Dobra, co ja wam będę tam jechał teraz kawałek i opowiadał? Prawda jest taka, że zajebiście się nim jeździ na co dzień. W ogóle byłem w szoku, a przejeździłem nim trochę, bo tak jak mówiłem, jeszcze w Automaniaku występował. I naprawdę w takim codziennym użytkowaniu jest szalenie przyjemnym samochodem. Mimo że ma te 5,5 metra długości prawie, to jednocześnie się nim bardzo przyjemnie, miło i lekko manewruje. Oczywiście musicie za każdym razem brać pod uwagę jego gabaryty. Natomiast to nie jest tak, że on was jakoś przytłacza. Wsiadacie do niego i czujecie się jak król szos. Co więcej, w takiej normalnej jeździe, przez to, że z tyłu nie ma piór, tylko ma klasyczne zawieszenie, nie trzęsie się, nie podskakuje, nie jest nerwowy jak większość pick-upów na piórach bez załadowanej paki. Uwielbiam nim jeździć na co dzień. Nie będzie się trudno z nim rozstać, ponieważ tak cudowne wrażenie sprawia w normalnej jeździe. Jest komfortowy, jest cichy, jest przyjemny, wręcz jedzie jak SUV i to z fajnym silnikiem, bo jak tylko depniecie, to... Nadal chcesz diesla? Daj spokój. Jest cichy, jest komfortowy, jest przyjemny, jest nowoczesny w środku z tymi multimediami. Po prostu nadaje się super do jazdy na co dzień, pod warunkiem, że macie go jak zaparkować na przykład pod marketem. Jak mieszkacie tak jak ja na wsi, to naprawdę jest to super samochód. W Warszawie oczywiście będzie problem, jak pojedziecie pod Tesco, jakąś Biedronkę czy do teatru, no bo on będzie pół metra wystawał z miejsca parkingowego, a na szerokość to nikt już drzwi nie otworzy. I to mruczenie tej V6, wciskacie pedał gazu i słyszycie, że to jest coś zupełnie innego niż te wszystkie pick-upy z dwulitrowymi dieselkami, czy nawet z dieselkami V6. O, stajemy na czerwonym i zobaczycie, jak będę ruszał. Teraz włączyłem sportowy ten wydech. No brzmi kurna jak wurc normalnie, jak wurc, wkręca się na te 4-5 tysięcy obrotów i to jest taka prędkość obrotowa silnika, gdzie on jeszcze jakby sekwencję miał normalnie. Co ciekawe, w tym trybie Bacha, czy tam Baja, to już pozostawiam wam wymowę, jest podtrzymanie turbo. On wszystkie parametry sobie ustawia do takiego rajdu cross country i to podtrzymanie turbo polega na tym, że jedziecie, wiecie jak się jedzie, często się zdejmuje nogę z pedału gazu. No więc przy zdjęciu nogi z pedału gazu jeszcze przez 3 sekundy podtrzymuje turbo po to, żebyście jak znowu dodacie gazu, to żeby samochód od razu miał w tej turbinie tyle mocy, żeby pompował konie mechaniczne i newtonometry i żebyście, nie wiem, szybciej jechali, pokonali każdy zakręt, każdą chopkę, każdą górę, każdy piasek, błoto, wodę, cokolwiek na waszej drodze się pojawi. Wiem jak mówię, wiem jaki mam ton głosu, ale po prostu uwielbiam jeździć tym samochodem. To jest jeden z tych rodzajów samochodów, do którego podchodzicie i mówicie, nie, no przecież do czego ja to będę używał? No, nie mam żadnej farmy, nie prowadzę hurtowni z pustakami ani z materiałami budowlanymi, nie pracuję na budowie autostrady, mi to auto. Zupełnie bez sensu. Ale i tak chcecie go mieć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest zajebisty. I nawet nie musicie w nim w teren wjechać, tylko możecie się toczyć tak jak ja teraz przez wiochy i po prostu jedziecie i macie na wszystko wyrąbane. To jest piękne w tym aucie. Naprawdę na wszystko. Wiecie jaka jest opinia o pick-upach generalnie? Że są to woły robocze. I taka jest prawda, bo zostały stworzone z myślą o ciężkiej pracy w każdych warunkach. Czy to w piachu, czy to w śniegu, czy to w błocie, czy to w górach, czy to w wodzie. One miały po prostu wozić towar, wozić ludzi i dawać sobie radę w każdym zakątku świata, przy każdych temperaturach, każdych warunkach pogodowych. Problem ich był taki, że były zawsze toporne, fatalnie się prowadziły, nie dawały wam żadnej frajdy z jazdy normalnymi drogami. Używaliście ich przez 5% czasu właśnie do pracy i świetnie zdawały sobie egzamin. Problem polegał na tym, że przez 95% czasu jeździliście nimi po normalnych drogach i wtedy jakby chciały was zamordować i zamęczyć. Nie dość, że nie sprawiały wam przyjemności, to jeszcze próbowały z wami walczyć. Były głośne, były twarde, były niekomfortowe, po prostu. Z tym już jest zupełnie inaczej.
To jest auto, które w pewien sposób jest może przerostem formy nad treścią, jeżeli nie bierzecie udziału w rajdach cross country, ale z drugiej strony na tym polega cała jego magia. I jednocześnie fantastycznie łączy właśnie te walory woła roboczego, jeżeli na pacę wozicie często pustaki, cegły, drewno na opał, piasek czy cokolwiek innego. A z drugiej strony macie bardzo oryginalny samochód, który rzuca się w oczy i którym bardzo przyjemnie jeździ się na co dzień. Tutaj subiektywne odczucie jest takie, że on jest naprawdę dosyć szybki. Oczywiście jak na takiego kloca wielkiego ważącego 2,5 tony, jak na pick-upa. Natomiast naprawdę dodajecie mu gazu, on szybko sobie redukuje te biegi i zaczyna od razu odjeżdżać. Ale skoro jesteśmy przy biegach, to skrzynia ma 10 biegów i to przynajmniej o 2 za dużo. Jakby miała 7, byłaby ideałem, jakby miała 8, jeszcze byśmy przełknęli, ale 10 to jest za dużo, bo no, często gdzieś tam gubi się w zeznaniach. Nie bardzo wie, na który bieg zredukować i nie bardzo wie, który bieg jak szybko wrzucić do góry. W niektórych warunkach, nie zawsze, ale po prostu zdarza jej się pogubić, a nawet czasami szarpnąć. Więc zredukowanie liczby tych biegów do 8 myślę, że dobrze by jej zrobiło, byłaby bardziej zdecydowana, a nie jak kobieta, która wybiera wieczorem kieckę na randkę i nie bardzo wie, co na siebie założyć. A czerwona, czy zielona? A czarna, a z tekinami? Dobra, to sprawdzimy, czy to jest te 7,9 do setki. A, jeszcze jedno chciałem Wam pokazać, jak w samolocie. Nie, te przyciski niczego nie włączają, ani nie wyłączają w tym momencie, ponieważ to zostało pomyślane o dodatkowych akcesoriach. Jak sobie zamontujecie na przykład halogeny na dachu, no to będziecie mieli je na przykład pod AUX 1 i AUX 2. Nie będziecie musieli dodatkowego przycisku w samochodzie instalować, tylko wpiąć się wystarczy wtedy w kostkę elektryczną i już będziecie stąd mogli sobie te halogeny obsługiwać. Więc fajnie to akurat zostało pomyślane do tych dodatkowych gadżetów, jak będziecie sobie dozbrajali swojego Raptorka. Podobno pojawi się też wersja z dieslem 2-litrowym, 220 koni, ale uczciwie i szczerze Wam powiem, że nie wyobrażam sobie tego samochodu z dieslem. To zepsułoby chyba cały jego charakter. Teraz sobie włączymy stały napęd na 4 koła, żebyśmy się odepchnęli szybciej. Muł kolejny, piasek to nie, piasek sportowy. O, i pojedziemy sobie w trybie sportowym i napęd przełączymy sobie na stały na 4 koła. Kontrolę trakcji, nie wiem co z nią zrobić. Dobra, tak delikatnie ją dezaktywuję. Procedura startu. Jest. Niewiele gorzej niż podaje producent, ale gorzej. Nie 7,9, tylko 8,19, czyli 8,2 sekundy. No przy masie 2,5 tony to nawet wysiądnięcie silnego nie zrobi tutaj różnicy, więc nie będziemy tego robili. Uznajemy, że pick-up taki wielki, który robi setkę w 8,2 sekundy, to i tak dobry wynik. Jeszcze w drugie mańkę to tylko sprawdzę. Ale tą procedurę startu to takie odepchnięcie ma fajne, tak? Od razu jedzie 10 na godzinę. 0 i od razu 10. No i teraz 8,29 jest ok. To jest fajne w Raptorze, że po prostu zjeżdżacie sobie tak, po prostu tak, jedziecie sobie bokiem, w ogóle nie jedziecie normalnie drogą, tylko jedziecie sobie bokiem. Nie? Z tym Foxem to on tak się jeździ tym samochodem. Zadacie pytanie, takie jak Silny mnie przed chwilą zadał. Czy da się tym samochodem pojechać w dłuższą drogę, na przykład do Chorwacji? No jaki jest bagażnik, to już widzieliście. Dzieci na tylnej kanapie wytrzymają bez najmniejszego problemu. Dorośli myślę też, chociaż przez tą pionowe oparcie będzie im dosyć, no tak dziwnie się siedziało. Ale teraz zobaczcie na przykład, jaki tutaj panuje hałas przy 120 na godzinę. Żaden. Jak w normalnym SUV-ie tak naprawdę. Może tutaj przy słupkach czuję trochę wiatru i generalnie troszkę auto się trzęsie, gdyż ma zabetonowane felgi. W sensie dostało się tam dużo błota i stwardniało. Natomiast wierzcie mi, zresztą pojedziemy chwilę szybciej i też zobaczycie. O, widzicie, to jest to, o czym mówię w tej skrzyni. Teraz musiała 2 biegi zmienić, ale najpierw zmieniła na jeden niżej, potem na drugi niżej. Proszę. To jest prędkość 140 km na godzinę. Głośno jest,
Może troszeczkę głośniej niż w przeciętnym aucie typu SUV, ale nie jest to nadal męczący hałas. Nawet nie hałas, tylko normalne dźwięki dobiegające z eksploatacji autostradowej samochodu. Każdy, kto jedzie, słuchajcie, to się ogląda. Każdy. Chłopak, dziewczyna, młody, stary, senior, niewidomy, głuchy, każdy się ogląda. Zerka i patrzy, co to jedzie. Bo o ile w Stanach Zjednoczonych takie samochody nie robią na nikim wrażenia, bo ich jest tam po prostu pełno, to tutaj u nas i ten kolor, i ta jego opona, i ta jego potęga, i ten design, i ta wysokość, wszystko sprawia, że ludzie jadą i... Kurwa, co to jest? Co to takie? Takie duże, pomarańczowe. Co to, Janusz? Skąd to wyjąłeś? Przez to, że ma to zawieszenie Foxa, to nawet nie przechyla się na zakrętach tak bardzo, jak można byłoby się tego spodziewać. No owszem, nie jest tak jak w sportowym, nisko zawieszonym samochodzie, ale i tak ono bardzo neutralizuje te przechyły i nie ma się wrażenia, że za chwilę się wypadnie przez lewą albo prawą szybę. Widzieliście kiedyś Raptora, który jeździ slajdami? Widzieliście? O yeah! A teraz czas na test w terenie. I to będzie trochę inny niż zazwyczaj test w terenie, bo wiecie, bierzemy samochody, próbujemy podjechać pod jedną górkę, sprawdzić, czy on wyjedzie z piachu. Wiadomo, że Raptor na tej oponie to wszystko zrobi. Więc teraz będzie po prostu na troszkę innej trasie i będzie troszkę, powiedzmy, szybciej. O, tak to nazwijmy. No dobrze, to nie użyjemy klasycznego trybu terenowego, tylko użyjemy trybu Bacha, tudzież Baja. I już nic więcej nie musimy tutaj robić. Tylko tak. Jeszcze najpierw dy. Czy wy to widzicie? To do tego służy Raptor. Dokładnie do tego. Nie, to nie jest naprawdę dla miękkich faj. To już jest poważna zabawa. To jest coś nieprawdopodobnego, co oni tutaj zrobili z tym Foxem, jak to zawieszenie pracuje, jak ono wybiera każdą nierówność, jak ono skacze, jak on jedzie. To jest coś niebywałego, słuchajcie. Zobaczcie. To ja czegoś takiego jeszcze w żadnym samochodzie nie przeżyłem i teraz rozumiem wszystkich tych, którzy kochają rajdy na przełaj, rajdy cross country. I do tego został stworzony ten samochód. Zobaczcie, to jest 70-80 na godzinę. To jest nie do uwierzenia. I to podtrzymanie turbo, ale najbardziej to po prostu jest to zawieszenie. To jest szok, jak to zawieszenie tutaj działa. A jeszcze wyłączmy całkowicie kontrolę trakcji. To teraz jeszcze zobaczymy, czy pomieli kołkami w miejscu. Jak przełączymy go na napęd tylko na 2 koła. Powiem Wam otwarcie, szczerze i uczciwie. Zresztą dobrze wiecie, że ja nigdy nie przepadałem za offroadem. Ale rajdy terenowe to jest zupełnie inna bajka. Wiecie, jak czasami mówimy, że samochód jest naprawdę fajny, uniwersalny, bo jeździ bardzo szybko po torze, jest sportowy, możecie na tym torze się nim bawić, ale też jest uniwersalny w codziennym użytkowaniu. Z tym autem jest trochę inaczej. Ono jest uniwersalne naprawdę na co dzień, duże, komfortowe, ciche, spokojne, możecie jechać nim sobie do tej Chorwacji, ale jak wjeżdża w teren, to ono ma w tym terenie zupełnie nową, inną duszę i to jest jakość w motoryzacji, jakiej ja jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Jestem zauroczony, zakochany, składam zamówienie.